Wiecie, że jestem raczej fanem słuchawek dokanałowych niż tych dousznych, więc jak już trafią mi się te drugie, to pokazuję wam te, które najbardziej mnie zainteresowały albo czymś się szczególnie wyróżniają. No i tak właśnie jest z QCY Aily Buds Pro Plus. Ale czym mnie tak urzekły? Przekonajcie się oglądając ten test. Zaczynamy standardowo od budowy samego etui i ono jest ładdne, małe, zgrabne, troszeczkę błyszczące, troszeczkę matowe, wygląda trochę jak taki mały kamień. Na spodzie oczywiście port USB-C do ładowania, a także przycisk do parowania słuchawek. One oczywiście lądują w etui i przyciąga je magnes, więc idealnie lądują tam, gdzie trzeba. Natomiast sama budowa słuchawek jest poprawna. Typowa, standardowa, czyli główka z ogonkiem. No i tutaj jest zabieg, którego nie preferuję, ale go jak najbardziej rozumiem. Czyli zewnętrzna część tego ogonka jest błyszcząca, natomiast druga, wewnętrzna część jest matowa. To jest nie bez powodu, albowiem no, te słuchawki lądują w naszych uszach, no i nie mają na czym innym się trzymać niż na obudowie, niż na tej budowie. Więc gdy byłyby błyszczące, to po prostu ślizgałyby się w naszej małżowinie usznej, a tak to przynajmniej fajnie właśnie w niej leżą. Oczywiście sterowanie jak najbardziej jest, wystarczy nacisnąć raz, 2 razy bądź 3 razy ten ogonek i wtedy uruchamiamy daną funkcję. Je dokładnie możemy ustawić w aplikacji mobilnej i dopasować niezależnie do lewej i prawej słuchawki. Jakość materiałów jest na poprawnym poziomie, aczkolwiek brakuje mi jednej funkcji, czyli wykrywania tego, czy one są w uchu, czy nie. No ale wiadomo, na czymś tutaj trzeba uszczknąć. Natomiast mikrofony. Mamy tutaj aż 3 na każdą ze słuchawek, czyli jeden jest tutaj w środeczku, drugi jest tutaj poniżej, no i trzeci oczywiście na końcu naszego ogonka. Dzięki czemu są one w stanie nasłuchiwać tego, co dzieje się na zewnątrz i niwelować ten hałas, żeby to właśnie nasz głos był jak najlepiej słyszalny. Te mikrofony służą też do funkcji ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu. No i ona w słuchawkach dousznych jest zawsze taka taka, żeby se była, że ona coś tam niby robi, ale ciężko jest trafić na słuchawki, które robią to dobrze, bo te, które robią to dobrze, kosztują niebotyczne pieniądze. Ostatnie, jakie testowałem, kosztowały okolice 900 zł i rzeczywiście tam to działało ok. I jak QCY powiedział, że nie no Mati, słuchaj, jakby tutaj jest naprawdę nieźle. Nie wierzyłem, nie? Do Easter jest dobrze. Naprawdę, jak dobrze to pasujecie tą kapsułę i włożycie ją odpowiednio mocno do ucha, żeby się działa i żeby chociaż trochę izolowała nas od tego świata zewnętrznego, no to jest przyjemnie. Ta funkcja adaptacyjna fajnie dopasowuje się do tego, co dzieje się na zewnątrz i dobrze nas odizolowuje. Nie jest to może idealne, tak jak w słuchawkach dokanałowych, ale jak na cenę, jakość i możliwości, to jest nieźle. Jest też funkcja, która maksymalnie nas wycisza, ale ona trochę za mocno ingeruje już w dźwięk. No, też nie dziwmy się, no bo jednak słuchawka zapodaje nam muzykę, którą ma z telefonu, przy okazji nasłuchuje to, co dzieje się na zewnątrz, próbuje to przeciwfazą usunąć, więc no, tam już wchodzi wyższa matematyka, którą oczywiście robi AI i algorytm, więc no, nie oczekujmy nie wiadomo czego, ale jak na słuchawki w tej cenie, ta funkcja działa naprawdę nieźle. Dźwięk przesyłany jest przez Bluetootha 5.3 i maksymalny najwyższy kodek to LDAC, czyli ten jeden z wyższych, więc jeśli wasz streaming pozwala na słuchanie muzyki lossless, no to uwierzcie, że usłyszycie te różnice. Ale jaki ten dźwięk jest w rzeczywistości? Ja mam taką typową playlistę, gdzie mam tam kawałki trochę musicalowe, popowe, rockowe, rapowe, ale też i klasykę. W trybie adaptacyjnym equalizera on nie do końca sobie radzi tak jak powinien i zdecydowanie za mocno podbija bas i ogólnie wszystkie te najniższe tony, więc nawet jeśli na przykład Hugh Jackman w musicalu Król Rozrywki ma niski głos, no to okej, on tam brzmi tak ciekawie, delikatnie, jest podbity i jest to takie przyjemne, bo tak nas fajnie otula, ale jednak ta góra wtedy i środek, no sobie tam gdzieś są, nie? Ale jednak wtedy te najniższe tony są najbardziej wyczuwalne. Natomiast gdy zmienimy te ustawienia equalizera na domyślne i słuchamy rocku czy popu, ja tam mam Dua Lipę, Queen, no to wtedy dzieje się
coś fajnego, bo wtedy ten środek się jakoś tak odblokowuje, znajduje swoje miejsce w tym dźwięku i jest fajnie otulany tym basem, który nie jest przesadzony, choć można by go minimalnie zmniejszyć. Ale wtedy nadal ta góra gdzieś tam sobie istnieje, ale nie jest aż tak mocno wyczuwalna. Dopiero gdy zmienimy equalizer pod swoje preferencje i pokażemy tym najwyższym tonom, gdzie dokładnie mają być w spektrum, no to wtedy jest przyjemniej. Więc tutaj zdecydowanie zachęcam Was do słuchania muzyki na tym equalizerze domyślnym albo dopasowanym do własnych preferencji. Porównywałem też te słuchawki 1 do 1 z Baseusami M3. To jest taki, no jakby dokładny konkurent. No i kurczę, nie wiem, to jest ta sama półka cenowa, a dźwięk jest przytłumiony. Tam w ogóle bas gra główną rolę, przechodzi na każde inne spektrum dźwięku, przez co słuchanie muzyki jest po prostu trudne. No i ANC działa tak jak w każdych innych typowych słuchawkach, czyli po prostu jest, coś tam niby robi, ale nie jest to jakiś tam szałciał. W aplikacji mobilnej możemy sprawdzić status naszych słuchawek, ich dokładny procent naładowania, a pobawić się tym equalizerem, a także zmienić tryb ANC. Dodatkowo jest funkcja, która pozwala nam na włączenie tego najwyższego kodeku, ale ona nie działa, gdy mamy włączoną funkcję jednoczesnego podłączenia do dwóch urządzeń. To jest rzecz jasna Wasz wybór, no i nie zabrakło oczywiście trybu gry, który delikatnie zmniejsza opóźnienie dźwięku. Słuchawki na jednym ładowaniu wytrzymają około 5 godzin bez ANC i około 4 godziny z włączonym ANC. I jak już wiecie, z etui 28 godzin bez ANC i około 24 z ANC. Wydaje mi się, że ten czas jest odpowiedni, żeby nie zmęczyć naszych uszu, a przy okazji mieć czas, żeby je ponownie naładować. Jeśli szukacie słuchawek dousznych i chcecie do nich troszeczkę dołożyć, czyli nie kupować tych takich najtańszych, to sądzę, że QCY Ailey Buds Pro Plus będą idealną propozycją. Nie dość, że brzmią jak zdecydowanie droższe słuchawki, bo dźwięk jest na poziomie mniej więcej słuchawek za 500 czy 600 zł, tak ANC działa niemal tak samo dobrze jak w słuchawkach dousznych za 900 zł. I to jest absolutny fenomen i ewenement, bo nie spotkałem się jeszcze ze słuchawkami, które mają właśnie taką konstrukcję i oferują tak dobrą jakość. Serio, jakby QCY znowu nie zawodzi, polecałem Wam T13 ANC, byliście z nich mega zadowoleni, więc tutaj jeśli szukacie czegoś, co właśnie jest bez tych silikonowych nakładek, no to będziecie w 100% zadowoleni. Tymczasem napiszcie w komentarzu, czy wolicie słuchawki douszne, czy może jednak te dokanałowe. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Czołem!